6 sposobów, jak schudnąć bez liczenia kalorii. Cześć! Jeżeli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Klaudia, jestem dietetyczką i psychodietetyczką, a dzisiejszy film przygotowałam z myślą o osobach, które chciałyby schudnąć, ale jednocześnie nie chcą stosować restrykcyjnych diet, nie chcą przychodzić na taki konkretny, ograniczający plan żywieniowy, tylko poprzez zmiany swoje w odżywianiu, zmiany nawyków takich żywieniowych chciałyby stopniowo uzyskać ten efekt redukcji masy ciała. Także jeżeli ten temat Cię interesuje, zapraszam do słuchania. Pierwsza rzecz, od której warto zacząć, to zwiększenie ilości warzyw w swoich posiłkach. I tutaj możemy wykorzystać taką podstawową zasadę, czyli minimum 400 gram warzyw i owoców w ciągu dnia. Natomiast ja polecam jeszcze troszeczkę zwiększyć tą ilość i tak poruszać się pomiędzy 400 a 800 gram warzyw i owoców w ciągu dnia, gdzie też na każdy posiłek warto, żeby to było minimum 150 gram warzyw lub owoców. I to jest taki przeciętnej wielkości pomidor, czy ogórek, czy duża marchewka, czy porcja surówki, albo na przykład jabłko, garść owoców, na przykład borówek czy truskawek. Dlaczego jest to ważne? Bo warzywa w stosunkowo dużej objętości mają niską energetyczność, mają niską ilość kalorii, a jednocześnie mają sporo błonnika. Dzięki temu sycą nas na dłużej, a taki posiłek, w którym zjemy więcej warzyw, sprawi, że zjemy jednocześnie mniej innych składników, no bo będziemy już wystarczająco najedzeni i to pozwala właśnie zaoszczędzić te kalorie w diecie. Drugi sposób, który działa na podobnej zasadzie, to zwiększenie w diecie ilości białka. Białko również będzie nam wpływało na to, że będziemy najedzeni szybciej i na dłużej, wpłynie nam na sytość, ale jednocześnie będzie wpływało też na przyspieszenie metabolizmu. Także tutaj, jeśli chodzi o to białko w posiłkach, to warto trzymać się takiej zasady, żeby to było około 20 gram białka na posiłek, a w skali całego dnia minimum 80 gram białka. Jaka ilość danych produktów to 20 gram białka? Może to być na przykład 100 gram piersi z kurczaka, jedno takie opakowanie 200 gram serka wiejskiego, 150 gram porcja jogurtu wysokobiałkowego typu skyr, czy na przykład 3 jajka. Także większa ilość warzyw i białka w większości posiłków w ciągu naszego dnia sprawi, że będziemy właśnie bardziej najedzeni, jednocześnie jedząc mniejszą ilość energii, mniejszą ilość kilokalorii i to będzie w dłuższym okresie czasu przekładało się na stopniowy spadek masy ciała. Trzeci sposób, na który zdecydowanie warto też zwrócić na początku uwagę, to eliminacja, ograniczenie ilości płynnych kilokalorii. Co to znaczy? To znaczy, że warto zrezygnować z napojów słodzonych, z soków, nawet tych świeżo wyciskanych, ponieważ one też, mimo że są odżywcze, tak, witaminy, składniki mineralne, to łatwo wypić ich dużą ilość, jednocześnie nie wpływają bardzo na sytość, bo są pozbawione błonnika, także tą energetyczność w diecie będą nam niestety podnosiły. To samo dotyczy słodzonej kawy czy słodzonej herbaty i też picie takich napojów z dodatkiem cukru sprawia, że poziom naszej glukozy, insuliny w ciągu dnia po prostu będzie nam skakał, bo jeżeli pomiędzy posiłkami jeszcze co chwilę sobie dostarczamy ten cukier popijając jakiś napój, no to te skoki glukozy będą tak do góry, do dołu, do góry, do dołu nam wirowały i za każdym razem, gdy spadną w dół, jest ryzyko, że będziemy chcieli napić się kolejną porcję napoju, czy sięgnąć po kolejną przekąskę, czy będziemy mieli w ogóle na coś do zjedzenia ochotę, no i to będzie sprzyjało nam dalej spożywaniu większej ilości energii, a tego chcemy uniknąć. Dlatego warto właśnie przestawić się w głównej mierze na wodę, na niesłodzone herbaty czy napary ziołowe, ale również można wykorzystać z takich dodatków do wody, które sprawią, że ona będzie miała ciekawszy smak, bo wiem, że też tutaj trudne jest przestawienie się na większej ilości wody, bo wielu osobom ona po prostu nie smakuje czy się nudzi. Także można skorzystać z takich smakerów, które właśnie dodajemy do wody w niedużej ilości i one mają jakiś fajny, ciekawy aromat. Można dodawać owoce mrożone,
Tak jak ja na przykład tutaj mam do wody dodane kilka mrożonych malin też do smaku. Można też od czasu do czasu sięgać sobie po te napoje, które są pozbawione cukru, a są z dodatkiem słodzika. Ja też tutaj nie polecam tak w 100% po prostu zastąpić napojów słodzonych cukrem tymi ze słodzikiem, bo to też nie będzie najlepszy wybór, ale jeżeli od czasu do czasu po prostu mamy ochotę na taki gazowany, słodki napój, a te wersje ze słodzikami też są dla Ciebie ok, no to będzie lepiej sięgnąć po ten niż po ten taki słodzony cukrem. I właśnie wyeliminowanie ze swojej diety już tych napojów, które nam dostarczają cukry proste i też takie tak naprawdę puste kalorie, bo tak jak mówiłam, to nie wpływa nam na sytość, nie sprawia, że jesteśmy bardziej najedzeni, tylko gdzieś tam pojawia się w ciągu dnia i sprawia, że tej energii dostarczamy sobie więcej, no to już będzie przekładało się na te efekty w postaci utraty kilogramów. Czwarty element, o który też często byłam pytana na konsultacjach, to czy można podczas diety pić alkohol. I oczywiście wszystko można, ale czy warto? No tutaj już niekoniecznie, przynajmniej z mojej perspektywy, bo jeżeli naszym celem jest zmiana nawyków żywieniowych, jeżeli chcemy poprawić stan zdrowia i jeżeli chcemy schudnąć, no to ten alkohol zdecydowanie nie będzie nam sprzyjał, a będzie ten proces, to dojście do celu utrudniał. Z jednej strony alkohol w małej objętości ma stosunkowo sporo kilokalorii, czyli w łatwy sposób możemy podnieść sobie tą energetyczność diety, a z drugiej strony, jeżeli pojawiają się jakieś drinki czy piwo, to dodatkowo zwiększa się też ochota na dodatkowe przekąski, zwiększa się nasz apetyt, więc i podczas takiego wyjścia na przykład zjemy wtedy prawdopodobnie więcej niż zjedlibyśmy, gdyby tego alkoholu nie było. Także jeżeli właśnie zależy nam na tym, żeby ograniczać tą ilość kilokalorii w diecie, żeby zrzucić zbędne kilogramy, to warto zrezygnować lub całkowicie zminimalizować spożycie alkoholu. Z jednej strony będzie to właśnie wpływało na te cele sylwetkowe, a z drugiej będzie miało mnóstwo korzyści zdrowotnych. Piąty element, o którym tutaj już też często mówiłam, ale to jest naprawdę kluczowy i podstawowy element, jeżeli chcemy schudnąć i utrzymać te efekty na stałe, to jest większa aktywność fizyczna. I tutaj można zacząć nawet od spacerowania codziennie, co drugi dzień. Można zacząć od jazdy na rowerze. Można zwiększyć taką swoją spontaniczną aktywność fizyczną, typu przejście się gdzieś na piechotę zamiast podjeżdżać autem, albo wejście gdzieś po schodach zamiast jechać windą, czy większa aktywność taka w ciągu dnia w domu, poza domem. I to nawet w większym stopniu przekłada się na nasze zapotrzebowanie energetyczne niż taki 1 czy 2 treningi godzinne zaplanowane w ciągu tygodnia. Także oczywiście warto zadbać i o jeden element, czyli taką codzienną naszą aktywność, jak i o taką zaplanowaną, bardziej intensywną właśnie w postaci jakiegoś dłuższego spaceru, czy biegania, czy właśnie treningu na siłowni. Tutaj już co kto lubi, każda aktywność będzie dobra, natomiast fakt jest taki, że im więcej właśnie się ruszamy, tym większe jest nasze zapotrzebowanie na energię i tym więcej możemy po prostu zjeść, a jednocześnie dalej widzieć te efekty w postaci albo utrzymania masy ciała na tym samym poziomie, albo delikatnej redukcji masy ciała. I ostatnia wskazówka na dziś, która może pomóc szczególnie osobom początkującym, to korzystanie z przepisów, takich jakimi ja się tutaj dzielę na YouTubie albo na Instagramie, jakimi dzielą się też inni dietetycy, dlatego że zazwyczaj te przepisy, które udostępniamy, są już tak skonstruowane, żeby właśnie zawierać mniej kilokalorii, a jednocześnie, żeby były sycące, żeby zawierały sporo białka i warzyw, czyli te elementy, o których powiedziałam wcześniej. I wtedy bez kombinowania też ze swoim samodzielnym komponowaniem posiłków, bez liczenia dokładnie ile co ma kalorii, sprawdzania ile co ma białka, możemy założyć, że takie posiłki będą właśnie sprzyjały redukcji masy ciała, ale też pozwolą popatrzeć sobie na to, jakie produkty
dodajemy, jakie zamienniki dla popularnych produktów można wykorzystać, żeby właśnie obniżyć kaloryczność takiego posiłku, niekoniecznie wpływając na jego walory smakowe, albo też w jaki sposób można przygotować różnego rodzaju produkty. To jest fajne też źródło takiego praktycznego uczenia się gotowania w troszeczkę inny, w troszeczkę bardziej zdrowy i odżywczy sposób. Na dzisiaj to już wszystko. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, który wpływa nam na te efekty odchudzania i jest to podjadanie. Natomiast to jest już troszeczkę większy obszar. Też jest tutaj, mam sporo wskazówek, które mogą Wam pomóc z tym podjadaniem sobie poradzić, dlatego tym zajmę się w kolejnych filmach. Jeżeli ten film był dla Ciebie przydatny i te wskazówki, którymi się podzieliłam, daj znać w komentarzu. Napisz też, od czego zaczniesz zmiany u siebie lub co już wprowadzasz, żeby właśnie wyhamować ten proces przybierania na masie ciała, albo już właśnie też wpłynąć na to, żeby ta masa ciała spadała. I daj znać, jak to u Ciebie wygląda. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!